Na pierwszy rzut oka Portal Pile może się wydawać trudnym wyzwaniem, ale tak naprawdę wystarczy po prostu mieć odpowiednią taktykę. A przejść warto, bo jest za to darmowy skin. Także dzisiaj przekażę wam swoją taktykę. Największym problemem tak właściwie jest fala 5. i 9. W 5. są Seekery, czyli to kamikadze z hordy zarodników. W 9. również horda zarodników, tylko tym razem już duże świniaki. Jeżeli przejdziemy przez tę falę, to tak właściwie potem już jest całkiem luźno. Więc tak, od początku. Pamiętajcie, żeby po każdej fali otwierać skrzynkę. Ja jak pierwszy raz grałem, to przez pierwsze parę fali w ogóle nie ogarnąłem, że ona istnieje i łaziłem po całym świecie zbierając surowce, co było trochę trudne. Ogólnie kamień jest bardzo łatwo dostępny. Mamy tutaj wszędzie jakieś dookoła skamieniałe drzewka i z nich jest bardzo dużo kamienia, także o niego nie trzeba się martwić, bardziej o drewno. Niedaleko są dżungle, ale żeby do nich podejść, no to trzeba podejść. Myślę, że warto tam podbiec raz w ciągu kilku pierwszych fali, kiedy już zbudujecie kilka wieżyczek i wioska może bronić się sama. Dobra, musimy się przygotować na 5. falę. Budujemy wieżyczki z odstępem 3 kratek, tak żeby pomiędzy nie móc potem wsadzić kolejne wieżyczki. Dlaczego robimy tak, a nie po prostu jedno obok drugiego? Mur musi być odpowiednio szeroki, bo jeżeli będzie wąski, to po prostu te seekery, te bombowce stwierdzą: hej, po co ja mam rozwalać te wieżyczki, skoro wystarczy przejść kawałek dalej i wlecę od razu w fontannę. I wtedy jest moment, w którym wy padacie. Dlatego budujemy z takim odstępem i w ten sposób mur jest 2 razy szerszy. Ogólnie pamiętajcie, że pierwsze kilka fal możecie zrobić całkowicie mieczem, także nie martwcie się, że jakaś część, jakiś portal nie jest obudowany wieżyczkami, że z której strony jesteście odsłonięci, bo i tak możecie to zrobić sami. Po fali drugiej zaczynamy dostawać węgiel. Możemy wykorzystać go na kabumery, ale na samym początku lepiej jest go wykorzystać na wieżyczki rozrzutowe, czy jak to gra przetłumaczyła, rozpraszające. Możecie wszystkie przy wieżyczkowych murach, a możecie kilka postawić przy fontannie, tak dla bezpieczeństwa. Właśnie, jeśli chodzi o normalne mury, te jakby normalne, nie z wieżyczek, to ich nie róbcie. To jest marnowanie po pierwsze zasobów, po drugie czasu, po trzecie miejsca. Ewentualnie jeżeli przy fali 5 gdzieś mur jest za wąski, to możecie właśnie dorobić, zwyczajny mur po bokach, żeby jednak was nie zaatakowali, tak? Tak ogólnie to ja zawsze robię bez murów, lepiej mieć damage, nie? Po fali 4 masz już 200 żelaza i możesz postawić kamieniarza. Postaw go tak, żeby obejmował jakby wszystkie wieżyczki po jednej stronie, przy jednym portalu, ale jednocześnie, żeby było miejsce na inne struktury ulepszające, bo łącznie będzie ich 5. No więc tak, dobrze przeprowadzona fala 5 powinna wyglądać w ten sposób. Pada tylko kilka wieżyczek. Jak widać, mi po jednej stronie padła jedna wysoka, a po drugiej stronie jedna niska, bo oni atakują z dwóch stron. Zobaczcie, która strona jest słabiej budowana i tam idźcie, żeby pomóc i coś bić mieczem. No i dobra, po tej fali dostajemy diamenty. I diamenty bardzo dobrze jest wydać na szkielety. Mają bardzo duży zasięg i będą działać nam jako takie mobilne wieżyczki. Jeżeli gdzieś jakaś strona jest za słaba, możemy tam po prostu na szybko wysłać szkielety. Jeżeli gdzieś jest skupiony atak, jeżeli nie atakują w 3 miejscach, tylko w jednym atakują mocno, również możesz ich tam wysłać. Również przy fali 9, kiedy przyjdą świniaki, szkielety są w stanie się z nimi uporać. No i również po 5 fali, jak już przeżyliśmy te bombowce, to już możecie zacząć normalnie stawiać wieżyczki, jedna obok drugiej. Przy kilku następnych falach tak właściwie nie ma nic specjalnego, po prostu postawcie więcej wieżyczek rozrzutowych, bo potrzebne będą tutaj obrażenia. Będzie trochę sporo piglinów i hoglinów, także obrażenia stykną, po prostu obrażenia. No więc tak, przy fali 9 będą 2 duże świniaki. Spory zasięg, wieżyczki ich nie dosięgną, spore obrażenia. No i całkiem sporo życia. Jeden będzie z jednej strony, drugi będzie z drugiej strony i ja tutaj popełniłem 2 błędy na filmie. Po pierwsze, już przed tą falą powinienem postawić wieżyczkę zwiększającą zasięg i redstone launcher. Na redstone launcher działa wieżyczka zwiększająca zasięg, ben przyspieszający atak i kabumery zwiększające obrażenia. I dodające obrażenia od ognia i wybuchu, chociaż redstone launcher już to miał. Nie, od ognia chyba nie miał, a nie pamiętam. Ta wieżyczka zwiększająca zasięg wykorzystuje diamenty. Wcześniej wszystkie je zużywaliśmy na szkielety, ale tutaj jednak ta wieżyczka się przyda. Szkieletów już mamy prawie full,
do tego czasu, albo nawet full, możliwe, że trochę zmarnowałem diamentów na tym filmie. Te takie elitarne pigliny, czyli Świniok, Pigmadillo, Portal Guard, otrzymują zwiększone obrażenia od wybuchów. Także jak macie Redstone Launcher ze zwiększonym zasięgiem, to możecie walnąć w takiego świniaka i on traci większość życia. Najlepiej to w ogóle postawcie tam 2 Redstone Launchery i walnijcie w jednego świniaka, tymi 2. Drugim błędem było to, że nie wykorzystałem szkieletów. Powinienem od razu ich użyć i wysłać przeciwko jednemu z tych świnioków. Już przy innym podejściu tak próbowałem, nie używać w ogóle TNT Launchera, a używać szkieletów i to działało. Szkielety są w stanie powalić tego świniaka. No więc tak jak mówiłem, 5. i 9. fala są tymi najtrudniejszymi. A teraz już tak właściwie sielanka. A jeśli chcecie jakieś rady, no to róbcie takie ładne mury z wysokich i niskich wieżyczek. Postaw wszystkie 5 struktur supportowych przy każdym murze, czyli Ben, wieżyczka od zasięgu, wybuchownia, kamieniarz i chata stolarza. Stawiaj sporo redstone launcherów i stawiaj je tak, żeby były w zasięgu tych ulepszeń, ale jednocześnie tak, żeby na linii strzału nie było żadnych wysokich struktur, bo jeżeli między portalem a TNT Launcherem jest na przykład wieżyczka wysoka, no to ten TNT Launcher właśnie walnie w wieżyczkę. Pamiętajcie, że w tym trybie, jeżeli rozwalicie strukturę, to wtedy dostajecie z powrotem surowce. Także tu się nie martwcie, że coś musicie czasami usunąć. Potem, jak już postawisz wystarczająco dużo wieżyczek rozrzutowych i możesz wykorzystać sporo węgla, no to wtedy postaw sobie te wieżyczki ochronne przed pociskami. Ale uwaga, one chronią tylko przed pociskami tych wielkich świniaków. No jakby, jeżeli masz duże obrażenia, jeżeli dobrze zrobiłeś te mury, one są w zasięgu wieżyczek ulepszających, to tak właściwie jedynym zagrożeniem są tutaj te świniaki. Więc się przed nimi ochrońmy. Tylko nie stawiaj ich za murem, tylko przed murem. Jeżeli postawisz je za murem, to one nie mają zasięgu i jakby dół wieżyczek jest odsłonięty. I to jest ten słaby punkt, w który te świniaki atakują. Więc jeżeli są za murem, te wieżyczki to są useless. Postaw je przed murem, tylko nie stawiaj ich jakoś bardzo gęsto, wystarczy naprawdę kilka. Bo im więcej ich postawisz, tym bardziej zasłaniasz widok naszym wieżyczkom, tak? Po czasie otrzymujesz 3 wieże mocy, po jednej każdego rodzaju. No to co? Po jednej na każdy mur, oczywiście. No i w sumie tak właściwie, jeżeli postawiłeś odpowiednio dużo wieżyczek w odpowiednich miejscach, jeżeli mają zasięg do wieżyczek ulepszających, to nic nie jest w stanie do ciebie podejść. Żadne elity, ani wybuchowe, nic nie stanowi dla ciebie zagrożenia. Potem, jak już postawisz wieżyczki ochronne, to nawet świniaki nie mogą ci nic zrobić. A jeżeli jeszcze tych wieżyczek nie macie i pojawią się świniaki, to pamiętajcie o szkieletach i redstone launcherach. One wam tutaj zrobią robotę na luzie. Przy późniejszych falach odblokowujemy z usadników i pragolemę. Ale szczerze, ja ich nie używam. Po prostu szkielety robią robotę. Oczywiście, jeżeli chcecie, możecie ich wysłać na śmierć i stworzyć waszą ulubioną jednostkę. No i tak, macie na ekranie ostatnią falę. Jest to bardzo proste. Po prostu chodzisz od jednego redstone launchera do drugiego i sobie na spokojnie strzelasz. Tak samo kilka poprzednich fal, to jest to samo, po prostu chodzisz od redstone launchera do redstone launchera i sobie walisz. Nawet jeżeli byś nie walił, to i tak byś wygrał. Nic nie jest w stanie do ciebie podejść, wieżyczki mają zasięg do świniaków, no z tym ulepszeniem zasięgu. Także ty tak właściwie możesz siedzieć w miejscu i nic nie robić. Ale oczywiście jak zadasz więcej obrażeń redstone launcherami, to pójdzie szybciej. No więc tak właśnie przechodzi się Portal Pile, tak właśnie zdobywa się tego złotego skina i pamiętajcie, że jak wyjdzie nowa zaginiona legenda, to Portal Pile nie znika, po prostu tych legend będzie coraz więcej każdego miesiąca i żadne nie będą znikać i wszystkie są darmowe. Następnym razem najwidoczniej dostaniemy skina do ptaka, ale to o tym robiłem shorta, macie link w opisie jakbyście chcieli zobaczyć. A jeśli chodzi o ten poradnik, to by było wszystko, do zobaczenia i siemka.